Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę Evil Dead Fistful of Boomstick, która jest oparta na popularnej w sumie w niektórych kręgach, może tak ujmę, marce Evil Dead, czy też po polsku Martwe Zło. Na początek krótka historia o samym Martwym Źle, ponieważ ciekawostka, Martwe Zło wyreżyserował Sam Raimi, który wiele lat później wyreżyseruje tą trylogię Spidermana z Tobey Maguire'em. I na początku powstały jakby dwie części Evil Dead, potem powstała jeszcze trzecia, Army of Darkness, tylko że te dwie części pierwsze, dwójka, to tak naprawdę remake części pierwszej, bo one jakby nie mają, jakby nie łączą się ze sobą, jakby jest ta historia odpowiedziana od nowa. Z tego co czytałem kiedyś, że Sam Raimi postanowił drugi raz nakręcić ten sam film, bo miał jakiś tam większy na to budżet, większe pieniądze i nakręcił tak jak oryginalnie chciał, chociaż z perspektywy czasu patrząc wydaje mi się, że ta pierwsza część, która była biedniejsza jeżeli chodzi o efekty i ogólnie o cały ten hajs włożony w produkcję wydawał mi się straszniejszy. No i teraz dochodzimy do tego, skąd ja się kiedyś dowiedziałem o Evil Dead. Słuchajcie, lata temu, kiedy jeszcze nie było internetu, miałem w pokoju taki telewizor mały, 14-calowy, kolorowy i miałem go podpiętego pod kablówkę, tylko że tutaj miałem to zrobione tak, że kablówka, jakby kabel od kablówki szedł do tunera i to był Avermedia TV Font 98 i z tunera szło do telewizji. Było zrobione to tak dlatego, że ten tuner mógł działać nawet jak komputer był wyłączony, taka ciekawostka. Także miałem normalnie telewizję, a tuner komputera nie musiałem włączać, chociaż u mnie i tak komputer cały czas był włączony. Nieistotne. I słuchajcie, z tych wszystkich kanałów, jakie miałem na kablówce, RTL7 chyba, odbierał mi najgorzej. Znaczy bardzo był zaszumiony obraz, że w zasadzie oglądałeś, był bardzo duży szum, wszystko było czarno-białe, ale widziałeś jakby, że tam coś się dzieje i można było zobaczyć, co się dzieje, więc ogólnie oglądanie RTL 7 było katorgą, ale jak się uparłeś, to mogłeś coś na tym kanale faktycznie obejrzeć. I któregoś wieczoru, czy w nocy jakoś przerzucałem jakieś sobie kanały i właśnie zatrzymałem się na RTL 7, który zazwyczaj pomijam, bo pomijałem z tego względu, że kiepsko odbierał i patrzę, jakiś horror leci. Mówię, no to sobie zacznę oglądać. I właśnie to był Evil Dead 2. O ile dobrze pamiętam, moment, w którym zacząłem oglądać, to był ten, kiedy aż w domku zaczyna robić takie głupie przysiady i wokół tam śmieje się ta głowa tego łosia, jakaś tam lampka się obraca, tak i tam taki, można powiedzieć, że Evil Dead ma miejscami takie elementy czarnej komedii. No i zacząłem tego Evil Dead oglądać, żeby go dowiedzieć się, jak się skończyło i powiem Wam, że gdy się film skończył, już było myślę, że grubo po północy, byłem poważnie obstrany ogólnie. Ten film zrobił na mnie takie wrażenie. Bardzo możliwe, że potęgowane jeszcze przez ten niewyraźny obraz i ten szum jeszcze bardziej sprawił, że jeszcze bardziej był dla mnie straszny. I sama film mi się podobał. Wiele lat później, kiedy już weszły ery DivX-ów, zdobyłem sobie 3 części Evil Dead. W każdej oczywiście gra rewelacyjny Bruce Campbell, który w zasadzie jest taką postacią kultową, jeżeli chodzi o tą markę. No i z tych wszystkich części muszę przyznać, że najstraszniejsza jest faktycznie część pierwsza, moja ulubiona to część druga. Najmniej lubię Armię Ciemności, która jest troszkę takim, żeby nie powiedzieć, gniotem, jeżeli chodzi o gry, o filmy. No ale teraz przechodzimy do gier, bo w zasadzie Evil Dead też się nie doczekał zbyt wielu wersji growych. Czy też Ash Williams, bo tak się nazywa bohater odgrywany przez Bruce'a Campbella, występował w jakichś tam grach, nawet nie wiem, czy w Mortal Kombat tym najnowszym się nie pojawi, natomiast chodzi mi głównie o gry stworzone na podstawie tych filmów. I ja przyznam Wam się, że grałem tylko w 2 gry. Pierwsza to była Evil Dead Hail to the King, która mam nadzieję, że pojawi się tutaj w tej serii. Jest to gra, która była survival horrorem. Ona wyszła gdzieś
około 2000 roku chyba. Była całkiem niezła ogólnie. Pamiętam, że grałem w nią na PC i nawet było całkiem spoko. To był taki, pamiętam, że była dosyć chyba trudna. Drugą grą, w którą grałem, był Evil Dead Regeneration. To już była taka dosyć fajna, bo ona wyszła dosyć późno. Znaczy najnowsza jest to jakby z tych wszystkich gier. Ta jest jakby najnowsza. Tam już widać było, że pociśnięto trochę tą i grafikę i samą mechanikę i to była gra, w której grało się ponownie Ashem i towarzyszył mu taki karzeł, którego można było kopać. W ogóle ten karzeł w ogóle to był jakiś absurd i pamiętam, że ta gra była nawet całkiem spoko. Trzecią grą, w którą nigdy nie grałem, było właśnie Fistful of Boomstick, bo Fistful of Boomstick jest grą, która na PC się nie pojawiła. Ja wtedy byłem ogólnie zatwardziałym PC-ciarzem, więc gry, które wychodziły na konsolę, no po prostu mnie gdzieś omijały. Evil Dead Fistful of Boomstick pojawił się w 2003 roku na konsolę PlayStation 2 i na klasycznego Xboxa. I przyznam Wam szczerze, że byłem bardzo ciekawy tej gry, zwłaszcza, że te gry ogólnie na temat Evil Dead, one nie są wybitne, to nie są tytuły, które gdzieś tam walczą o jakieś nagrody, są zabawne. No i po części dlatego są fajne, że w obydwu grach, które grałem, i w zasadzie w tej też, głos głównemu postaci głównej podkłada oczywiście Bruce Campbell, bo nie mogłoby być inaczej, bo inaczej to by nie był Ash, wiadomo. A że ostatnio zacząłem oglądać, troszkę się przeprosiłem z serialem Ash vs Martwe Zło, czy też Martwe Zło vs Ash, Ash vs Martwe Zło, którego już są 3 sezony. Ja zacząłem kiedyś oglądać pierwszy odcinek i nawet mi się podobało, bo z Mariolą żeśmy oglądali, ale jakoś to umarło i gdzieś tam odłożyłem to na kiedy indziej i ostatnio zacząłem oglądać. Mówię, skoro oglądam, to przecież mam tutaj Fistful of Boomstick, które dla Was postaram się tutaj opowiedzieć. Historia Evil Dead w grach jak zwykle dotyczy tajemniczej księgi Necronomiconu. W tej części Fistful of Boomstick gra się zaczyna, kiedy jakiś doktorek na żywo przed kamerami odczytuje część Necronomiconu, no i powoduje oczywiście to, że budzą się nieumarli i zaczynają atakować miasto. I pomysł był, wydaje mi się, z początku, twórcy mieli całkiem niezły pomysł, bo Evil Dead dzieje się w bardzo dużych, otwartych lokacjach, na przykład jest to miasto, które się nazywa Druborn chyba, i gdzie wykonujemy pewne zadania, a to trzeba coś znaleźć, nie jest to survival horror, przynajmniej nie w tej formie, jakiej myślimy. To jest bardziej naparzanka, strzelanka z elementami delikatnymi jakby zbierania i używania przedmiotów, ale żeby popchnąć akcję dalej, zazwyczaj coś musimy konkretnego zrobić. I twórcy mieli fajny pomysł, bo tak jak mówię, mapki są duże, mamy to całe miasto, po którym możemy się poruszać, nie możemy co prawda wchodzić do sklepów i akcja dzieje się w trakcie kilku chapterów. I wśród tych chapterów przenosimy się w różne czasy tej jednej miejscówki, czyli na przykład do wojny secesyjnej. Ma to sens i powiem Wam, że to jest prosty zabieg, który sprawia, że gra się w to całkiem nieźle, bo jesteś ciekawy, jak kiedyś na przykład wyglądało miasto, jak była na przykład wojna secesyjna, jak budynki się zmieniały, że tutaj nie ma czegoś, że tutaj to wygląda inaczej. Także jest to dosyć ciekawy zabieg i stosowany w grach wielokrotnie, m.in. świetnym Shadow of the Memories, które uwielbiam, bardzo taka niepopularna gra, gdzie też była właśnie działanie w tej jednej miejscówce, ale właśnie działaliśmy z czasem. Natomiast widać, że jest to gra jakby odstająca od produkcji. Znaczy, to gra nie wygląda, jakby miała działać na Xboxie i na PlayStation 2. Trochę wygląda, jakby miała działać jeszcze na pierwszym PlayStation. Bo lokacje, pomimo że są ogromne, świecą pustkami, gdzieniegdzie biegają te martwi, czy też te trupy, których musimy pokonać, ale to jest takie dosyć, muszę przyznać, graficznie to wygląda bardzo kiepsko. Nawet postać Asha jest lekko tak poddana takiej jakby lekkiej karykaturze, także wygląda to dosyć źle. I na początku powiem Wam, że miałem spory problem, żeby się wkręcić w tą grę i tak gdzieś dopiero koło połowy mówię, a jaka ta gra jest spoko i sobie tam pykałem, a nie jest to gra wybitna. Od razu powiem, że Fistful of Boomstick nie jest grą wybitną. Tak jak wspominałem, głównemu bohaterowi nadal podkłada głos Bruce Campbell, także fani Evil Dead dostaną bohatera
którego lubią. I chyba, powiem Wam tak szczerze, jeszcze taka mała dygresja, wydaje mi się, że Bruce Campbell żadnego więcej sukcesu takiego nie odniósł. On jest Ashem i zawsze chyba będzie Ashem, chociaż jeszcze kojarzę jakieś filmy z nim w roli głównej, między innymi całkiem śmieszny komedio-horror w takim troszkę innym ujęciu, Baba Hotep. To był dziwny film, pamiętam, ale był nawet spoko, też tam grał właśnie Bruce Campbell. W każdym razie, no, mamy te zadania, które musimy wykonać, zbieramy oczywiście broń, Ash ma nieodłączną piłę łańcuchową przyczepioną do ręki, no i oczywiście swoją wierną dwururkę. W trakcie gry zbieramy przeróżne bronie, które możemy wymieniać i tą piłę i oczywiście broń strzelaną. Fajnie rozwiązano system walki, bo walka jest zrobiona w taki sposób, że walcząc na przykład piłą, machając ją, nadal możemy oddać strzał. I dodano taki jeden BDS-owy ruch, który też jest takim signature move Asha, mianowicie możemy iść do przodu i strzelić do tyłu, tak zza pleców z dwurury, nie? I rozwalić jakiegoś tam trupa. I gra prowadzi nas przez 6 chapterów. Problemem Fistful of Boomstick jest to, że bardzo często nie do końca wiadomo, co trzeba zrobić, bo lokacje są ogromne i powoduje to, znaczy pewien element, wydaje mi się, w grze został totalnie położony, mianowicie to, że kiedy z kimś pogadamy, wiesz, że całe miasto jest puste, bo już przeszedłeś tymi lokacjami miliard razy i wiesz, że tam nic nie ma, ale dopiero jak pogadasz z kimś, to gdzieś pojawi się jakaś postać, więc musisz kolejny raz to miasto całe oblecieć, zobaczyć, gdzie ta postać się pojawi. Co wydaje mi się dosyć kiepskim pomysłem. Twórcy też zrobili dosyć denerwujący recykling pomysłów, ponieważ aby zamknąć portale, przez którym ci martwi dostają się do naszego świata, trzeba używać srebra. I ten element powtarza się wielokrotnie w każdej kolejnej planszy. Jest to, muszę przyznać, dość irytujące. Ash oczywiście ma też specjalną księgę z zaklęciami, gdzie może przejąć na przykład jakiegoś potwora i nim można sterować przez krótką chwilę. Jest to związane potem z wieloma zagadkami i ja, ponieważ grałem w to pierwszy raz, nie grałem z opisem, są momenty, kiedy możemy zrobić sobie kuku, bo zabijemy jakiegoś potwora, którego powinniśmy przejąć, a gra nie daje nam żadnych informacji, że musimy to zrobić. Można to potem oczywiście to naprawić, ale wymaga to sporego zachodu, ale da się. Natomiast bardzo dużo w tej grze jest bezsensownego biegania z jednego miejsca w drugie i kminienie, co tak naprawdę trzeba zrobić. Bo w zasadzie jak już znajdziemy jakiś przedmiot, to mniej więcej wiadomo, do czego on się nadaje, że ten klucz coś tam otworzy, to otworzą się jakieś tam przejścia, ale są momenty tutaj w grze, których w mojej opinii nie powinno być, to znaczy na przykład szukanie 5 części zaklęcia, gdzie są one dosyć tak poukrywane, że naprawdę 2 z nich ciężko znaleźć, lokacje są ciemne i ogólnie może być takie coś, że ja osobiście miałem czułem zmęczenie graniem miejscami w tą grę, przez to, że biegamy że już po tych lokacjach biegałem tyle razy, że już po prostu kolejny raz mi się nie chce. Do tego dochodzą te walki z potworami, które są mocno generyczne i to jest tak, że one się pojawiają znikąd i tą walkę musisz prowadzić. Niby to miało rozruszać troszkę akcję, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest tak jak w grach z otwartym światem, gdzieś już jak skończysz 3/4 gry, to walka z jakimiś lojtasami nie ma zupełnie sensu, bo to nic nie daje. I tutaj jest tu jest podobnie, bo nie ma żadnego systemu expa, który możemy podbijać naszego bohatera, co w mojej opinii miałoby sens i mogłoby to jeszcze lepiej wypaść, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tutaj tego nie ma, więc te walki pod koniec gry już po prostu unikałem, bo już mi się nie chciało i nie miało one żadnego sensu. Twórcy dodali oczywiście też bossów, ale ci bossowie to jest po prostu taka żenada. Tak słabe to po prostu. Tego ostatniego bossa, no nie pokażę Wam go, żeby nie spoilerować, bo może ktoś będzie chciał sobie zagrać. Ostatniego bossa mi się udało pokonać w 1,5 minuty za pierwszym razem. Także o czym my tu w ogóle mówimy? No jest tutaj dosyć kilka takich kiepskich rozwiązań deweloperskich, nad którymi można było posiedzieć. Jest to dosyć dziwne, bo Hail to the King, gra, która nie wykorzystywała w pełni grafiki trójwymiarowej, bo tam tła były podobnie jak w Rezydencie prerenderowane, wydawała mi się o wiele lepsza. Tam była o wiele lepsza ta historia, bardziej spójna, ponieważ działo się w tej kultowej chatce, w której działy się 2 pierwsze części Evil Dead, więc to wszystko jakby było skondensowane do
niewielkich lokacji, to wtedy się sprawdzało. Tutaj te ogromne lokacje strasznie zaczynają przeszkadzać i irytują. No na osłodę można powiedzieć, że aż rzuca tymi swoimi tekstami z filmu Groovy, Give Me Some Sugar Baby, także ci co znają filmy, myślę, że będą się czuli jak w domu i to jest spoko, natomiast wydaje mi się, że zmarnowano spory potencjał przy Fistful of Boomstick i wydaje mi się, że można było zrobić to o wiele lepiej. Zresztą kolejna gra, tak jak mówię, Regeneration pokazuje, że można naprawdę zrobić fajną grę z marką Evil Dead, ona też się tutaj pojawi i to wszystko fajnie działa i chcesz po prostu w to grać, jest śmiesznie i mamy fajny system walki, ale do tego sobie dojdziemy, gdy będę to opowiadał. Natomiast tutaj w Fistful of Boomstick wydaje mi się, że to jest gra troszkę robiona na szybko i taka trochę generyczna. Taka generyczna gra na PlayStation czy tam na Xboxa, gdzie po prostu wrzucono coś tam, podbito tylko, że to jest jakaś znana marka i już. Nie czuć w ogóle, że to jest jakaś gra stworzona z jakimś pomysłem, z jakąś pasją. Taki po prostu, takie trochę nic, tak? Kończysz ją i to automatycznie zapominasz, co tam się działo. Natomiast czy warto dzisiaj zagrać w Fistful of Boomstick? No myślę, że jak wywnioskowaliście tutaj z tej mojej opowieści, nie za bardzo, bo nie jest to jakaś specjalnie wybitna gra. Jeżeli chcecie zagrać fajną grę z Evil Dead, sięgnijcie po Hail to the King na PC-ta bądź na pierwsze PlayStation, bądź właśnie Evil Dead Regeneration, które też się pojawiło i na PlayStation 2, i na Xboxa, i na PC-ty. Ja co prawda w Regeneration grałem na PC-cie, ale tutaj dla potrzeb tego programu będę też ogrywał wersję na Xboxa. Także Fistful of Boomstick nie do końca się udało, chociaż tak jak byłem ciekawy, ogólnie patrzyłem jakie recenzje zebrało, to dosyć dobre recenzje podobno zebrało. Nie wiem, czy to był czas, kiedy po prostu te gry tak wyglądały i nic nie można było więcej z tego wycisnąć, co nie jest prawdą, bo tak jak mówię, kolejna część pokaże, że jednak można było z tego wycisnąć więcej. Także nie do końca polecam. Obejrzyjcie sobie na screenach, jeżeli jesteście fanami marki, to pewnie warto po to sięgnąć, a jeżeli Evil Dead jest dla Was tylko jakimś filmem dzieciństwa, który gdzieś tam przez mgłę kojarzycie, to granie Fistful of Boomstick raczej nie ma sensu. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.